Czerniaków był areną walk porównywalnych nawet z najczęstszymi bitwami miejskimi II wojny światowej. Stalingradem, Berlinem, ale także obroną powstańczego Starego Miasta w Warszawie. Wyniszczająca, bezkompromisowna walka i bohaterstwo żołnierzy dawały nadzieję na wyrwanie ukochanego miasta z niemieckiego uścisku. Część druga. Obrona Czerniakowa. Razem poznajmy historię Powstania Warszawskiego. Razem odwiedźmy miejsca, które były areną walk o Warszawę. Poznajmy ludzi, którzy 75 lat temu stanęli do walki. 1944. Zrozumieć powstanie. Semper Invicta. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Jest dzisiaj z nami dr Paweł Brudek z Muzeum Powstania Warszawskiego. Panie doktorze, dlaczego Czerniaków był tak ważny, miał taką ważną rolę o Warszawie, w walce o Warszawie? Przede wszystkim dla powstańców warszawskich to była ostatnia część Wybrzeża Wiślanego w rękach Polaków. Jeżeli liczono na pomoc z zewnątrz, musiano utrzymać tę pozycję. Z punktu widzenia Niemców istotne było również utrzymanie linii Wisły i uniemożliwienie Polakom utrzymania kontaktu z armią Berlinga i z armią sowiecką. Czy dla mieszkańców było to teren bezpieczny? Chyba nie, prawda? Bo słyszałem, kiedy się przygotowałem do tej rozmowy z panem, o żywych tarczach. Czym były te żywe tarcze? Niestety w trakcie walk powstańczych wykorzystywano ludność cywilną polską, po prostu posuwając ją przed czołgami niemieckimi w trakcie ataków na polskie pozycje, uniemożliwiając Polakom obronę. Ludność po prostu była pędzona przed lufami czołgów. Wykorzystywanie ludności cywilnej jako żywych tarcz było tylko jednym z wielu przejawów brutalności niemieckiego wojska podczas Powstania Warszawskiego. Przez 63 dni Niemcy dopuszczali się zbrodni na mieszkańcach Warszawy, a ślady próbowali skrzętnie ukrywać. Zwłoki ludzi były palone, między innymi w budynku przedwojennego Domu Dziecka imienia Baumanów przy ulicy Litewskiej. Czerniaków to tragiczna historia szpitali powstańczych. Jak wyglądało tutaj we wrześniu 1944 roku? Oczywiście takie miejsca jak szpitale na ulicy Sole 41 czy na Zagórnej 29 to były legendarne miejsca, gdzie toczyła się niezwykle dramatyczna walka o przeżycie rannych, sytuacji, w której walczyliśmy z przeciwnikiem nieuznającym praw kombatanckich polskich żołnierzy. W takiej sytuacji oczywiście Polacy musieli być przygotowani na konieczność szybkiej ewakuacji szpitala. Niestety wielu rannych zostało zamordowanych i żywcem spalonych. 21 września Niemcy zdobywają domy przy ulicy Wilanowskiej 3, 5, 6 i 4. To właśnie wtedy mordują oni wszystkich pacjentów szpitala powstańczego. Śmierć ponieśli również dyrektor szpitala Jerzy Bujalski i przełożona pielęgniarek Zofia Bittenek. Pani Zofia już po śmierci w roku 1947 jako jedyna polska pielęgniarka została pośmiertnie odznaczona najwyższym międzynarodowym odznaczeniem w pielęgniarstwie, medalem Florence Nightingale. Bardzo często przed rozstrzelaniem na pojmanych czekały wielogodzinne, brutalne przesłuchania i śledztwa. Oczywiście przesłuchanie przez agentów Gestapo, przez policjantów Policji Bezpieczeństwa. Później natomiast najpewniej egzekucja, gdyż, jak już mówiłem, wbrew oficjalnej deklaracji III Rzeszy prawa kombatanckie Armii Krajowej do końca walk nie były uznawane. A dokładniej nie dotrzymywali podpisywanych umów. Należy wiedzieć, że 30 sierpnia 1944 roku zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone uznały Armię Krajową za integralną część polskich sił zbrojnych, której przysługują pełne prawa kombatanckie. 3 września 1944 roku Deutsche Nachrichtenbüro ogłosiło, że Niemcy również będą przestrzegać tych zasad. Niestety, w rzeczywistości wzięci do niewoli powstańcy byli mordowani bez względu na wiek, płeć i stan. Z wyjątkowym okrucieństwem byli traktowani księża katoliccy. Na Czerniakowie takim kapłanem był ksiądz Józef Stanek.
Dziś o jego bohaterstwie i śmierci przypomina ten pomnik. Dla historii Czerniakowa postać księdza Józefa Stanka, pseudonim Rudy, kapelana jednego z oddziałów powstańczych zgrupowania Kryska, to fascynująca opowieść młodego górala ze Spisza, który tutaj angażuje się, walczy w obronie ludności, prowadzi normalną działalność duszpasterską, ale też ratuje rannych, wyciąga ludzi spod gruzów, zostaje schwytany przez SS-manów i powieszony na pasie transmisyjnym w fabryce Ultramaryny, w tym rejonie. Dla strony niemieckiej szczególna nienawiść wobec ludzi w sutannach, szczególna niechęć wobec duchownych, w sposób przerażający i tragiczny tutaj na Czerniakowie znalazła swoje odbicie. Walki o Czerniaków, położony nad samą rzeką, to również dramatyczna historia o tym, co działo się po drugiej stronie Wisły. No ale przede wszystkim to tragedia setek żołnierzy, którzy służyli wówczas w utworzonej przez Sowietów armii Berlinga. Panie doktorze, kto był po drugiej stronie Wisły? Więc 10 września uderzyły dwie armie sowieckie. Pierwsza Armia Wojska Polskiego od strony południowego wschodu w ciągu 3 dni i nocy po walkach ulicznych dość zaciętych zmusiły do odwrotu niemieckie jednostki. 14 września Praga jest już wolna od Niemców i tam stacjonują te jednostki właśnie Berlinga i oddziału sowieckiego. Czy armia stojąca po drugiej stronie Wisły była w stanie pomóc powstańców? Oczywiście tak. Musimy pamiętać o dalekonośnej artylerii, która była w stanie praktycznie pokryć ogniem całą przestrzeń miasta. Po drugie lotnictwo oczywiście, bombardujące, myśliwskie, rozpoznawcze, które było w stanie atakować te głębiej położone niemieckie punkty, ośrodki ogniowe. No i przede wszystkim jednostki desantowe. To już zależało od dowództwa I Frontu Białoruskiego, jakie jednostki przeznaczy do desantu. Jak wyglądała przeprawa żołnierzy? Oczywiście bazowano głównie na pontonach, były różnego rodzaju barki do przewożenia cięższego sprzętu. Tutaj istotną kwestią była oczywiście zaskoczenie, za rozpoczęcie operacji w godzinach nocnych i postawienie oczywiście zasłony dymnej, ponieważ miano lądować na samym odcinku miasta, w samym środku miasta, w sytuacji, w której druga strona spodziewała się ataku, więc zaskoczenia do końca nie było. A co z żołnierzami, którzy udało się przeprawić po drugiej stronie Wisły? Co ich czekało? No tu oczywiście, kiedy już przebili się przez te kilkaset metrów wody, dobili tutaj, no to przede wszystkim musieli jak najszybciej opuścić rejon desantu, jak najszybciej znaleźć osłonę przed niemieckim ogniem maszynowym, który oczywiście był odpowiednio wstrzelany już w plaże i rejony desantowania. Najważniejszą sprawą było dobiec do pierwszych zabudowań i tam jak najszybciej zacząć po prostu budowę pozycji obronnych. Ale oczywiście zanim to nastąpiło, no to trzeba było oczywiście wytrzymać ten newralgiczny, potworny moment samego lądowania, dlatego tak istotne było, by ci ludzie nie byli widoczni. Noc albo sztuczna zasłona dymna, to mogło dać im szansę. A jaką cenę zapłacili? Ogromną cenę. Mówimy tutaj o 7 dniach i nocach, bo przecież w nocy również toczyły się zaciekłe walki. No, można tutaj mówić o co najmniej 3000 rannych i zabitych żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, która tutaj wylądowała. Żołnierzy, których większość nigdy wcześniej nie przeprowadzała takiej operacji. Była to absolutnie pierwsza dla nich tego typu akcja. Desant pod nieprzyjacielskim ostrzałem w nieznanym im kompletnie mieście, w walkach ulicznych, z którymi wcześniej nie mieli w ogóle do czynienia. Ale czy to nie miało się, nie miało mieć powodzenie? Jak to jest? Tutaj oczywiście strona polska, powstańcza liczyła na to, że pójdą kolejne fale ataku, że to pierwsze powodzenie zostanie wyzyskane przez ciężki sprzęt, lotnictwo i przede wszystkim całe sztaby, dowództwa. Tymczasem tak naprawdę to, czym była operacja desantowa, to możemy określić jako rozpoznanie bojem. Pewnego rodzaju dużą akcję zwiadowczą, w której poświęcono ludzkie życie po to, by sprawdzić, jak silna jest po prostu siła niemieckiej obrony. Ale oczywiście w momencie, w którym nie poszły za tym wsparcie artylerii radzieckiej, która zaczyna to wszystko wspierać dopiero po 3 dobach, czyli o wiele za późno, ci żołnierze tak naprawdę nie mieli szans rozszerzyć tych przyczółków.
zostali tutaj w całkowitej izolacji i właściwie byli skazani na współpracę z powstańcami warszawskimi, którzy też już oczywiście gonili resztką sił, wykrwawieni, w sytuacji, w której Niemcy nie mieli żadnych innych kierunków natarcia i mogli tu skierować maksymalne swoje siły, ciężkie, pancerne i artylerię, strona polska nie miała szans utrzymać tych przyczółków. Czy wiadomo, ile mieszkańców Czerniaków zginęło? Tak naprawdę jest to oczywiście źródło pewnych spekulacji. Możemy tutaj mówić o co najmniej 6-7 tysiącach ludzi wymordowanych w szpitalach, w zbiorowych, masowych egzekucjach. Wiele osób oczywiście zostaje ewakuowanych, próbuje się wydostawać kanałami do innych dzielnic, próbuje oczywiście przedostać się na prawy brzeg, licząc, że te pontony, z których wyskoczyli żołnierze, będą teraz puste i będą mogli przewozić te osoby. Właśnie, co się stało z żołnierzami, którzy podjęli decyzję, żeby wrócić na Pragę? No tutaj oczywiście znowu przejście przez ścianę ostrzału, ścianę ognia. Powstańcy warszawscy próbowali generalnie takiego połączenia, byli wysłani gońcy, zwiadowcy z zgrupowania Radosław do sztabu generała Berlinga, więc było to możliwe, ale tylko przy sprzyjających okolicznościach. Ciemna noc, generalnie świt, niewielkie grupy, żadne masowe przechodzenie. No i oczywiście tam też konieczność jak najszybszego dobicia do jakiejkolwiek przeszkody terenowej, no bo oni też wszyscy byli jak na patelni, widoczni na celownikach niemieckiej artylerii, karabinów, które też miały w swoim zasięgu całe wybrzeże praskie. Więc oczywiście to wszystko zależało od łutu szczęścia tak naprawdę i od szybkości działania. Oczywiście powstańcy warszawscy, którzy tam wylądowali, no, po jakimś czasie musieli się liczyć z tym, że zostaną, mówiąc w cudzysłowie, zaproszeni na wywiad dla sowieckiej służb bezpieczeństwa. I tam z całą pewnością rozpoczęto konkretne już śledztwo pod kątem tego, kim oni są, jakie są siły powstańcze tutaj. No, nie można mówić, że traktowano tych żołnierzy jako sojuszników. Raczej traktowano ich jako siłę zbrojną, którą państwa podziemnego polskiego, którą trzeba będzie jak najszybciej unieszkodliwić. I oczywiście możemy powiedzieć tutaj o tym, że te wszystkie operacje, działania polskie cały czas bazują na tym, że to jest dopiero początek wielkiej operacji, że to wszystko będzie trwało następne tygodnie, jeśli nie miesiące, że strona niemiecka zostanie w końcu odepchnięta od Wybrzeża Wiślanego. No ale przecież nic z tego nie miało miejsca. Powstanie warszawskie kapituluje 2 października i tak naprawdę od tego momentu Wisła staje się taką przestrzenią, ponad którą przelatują pociski artyleryjskie obu stron. Staje się linią frontu po prostu, aż do stycznia 1945 roku, taką można powiedzieć areną wojny pozycyjnej. Razem poznajmy historię Powstania Warszawskiego. Razem odwiedźmy miejsca, które były areną walk o Warszawę. Poznajmy ludzi,
którzy 75 lat temu stanęli do walki. 1944. Zrozumieć powstanie. Semper Invicta.